Witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie zrobimy demontaż i montaż Sagema Mai X6 II. Tutaj dość ciekawy model Sagema, jeden z lepszych tak naprawdę. Tutaj zobaczymy sobie jeszcze, jak on wygląda tak wizualnie i tutaj funkcjonalnie. Tutaj spójrzmy na przedniej ściance, tylko otwór na nasz głośniczek od rozmów. Na bocznej ściance widzimy port, podczerwieni naszą IRD. Na tylnej ściance aparat fotograficzny, w tym przypadku jest to 1,3 megapikselowy, jest dość dużym oczkiem i niestety tutaj nie posiada w ogóle żadnej latarki, w tym przypadku niestety nie ma. Szkiełko, które niegdyś służyło jako funkcja naszego selfie, klawisze ściszenia, pogłaszania, tutaj spustowy i skrótowy aparacik. I na samym dole widzimy port ładowania tego telefoniku oraz taki mini otwór na nasz mikrofon. Teraz sobie idziemy, tutaj odblokujemy i nasza bateria, jak ona tutaj wygląda, sobie zobaczymy. Jest to bateria Sagem wyprodukowana w Europie. No tak tutaj wygląda to wszystko na tej baterii. Tutaj nie mamy nic ciekawszego bardziej. Tu nie widzę, ile jest miliamperogodzin i dokładna nazwa, w jakim państwie została wyprodukowana ta bateria, ale to jest mało istotne. Tutaj co ciekawe, kiedyś myślałem, że ten telefon jest tutaj kombinowany, ale okazało się szybko, że nie, bo nie ma tutaj nalepki informacyjnej pod baterią, tylko tutaj u samej góry. I tutaj widzimy wyprodukowany w Unii Europejskiej Sagem X6 II i tyle. Teraz sobie zrobimy demontaż już tego modelu. Aż ochrypłem z tego kłapania. Ściągamy tę klapkę. Teraz podwadzamy tą całą przednią obudowę. Tutaj myślę, że spokojnie poradzimy sobie paluszkami. Tak jak nie mamy pazurków, to będzie ciężko. Przednia obudowa, nakładka klawiaturki. I tu mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą śrubkę. Widać, wszystko jest solidne. Tutaj chyba po szerokości podobnie będzie jak w Nokii 3310. Sobie sprawdzimy. Nawet nie szukajmy jeszcze tej. Chyba tak. Także użyjemy Torxta T5H. 6 śrubeczek odkręcamy. Tutaj widzę, że telefon będzie łatwy w demontażu. Tutaj widzimy prosty telefon marki Sagem. Tutaj druga strona. Tutaj pierwszy raz go rozkręcam, ale widzicie, że te trudności raczej nie będę miał. Sobie odkładamy wszystkie śrubeczki na bok i podwadzamy to wszystko. Podobnie jak w Nokiach. Wszystko wyciągamy. Tutaj w korpusie znajduje się głośniczek prawdopodobnie główny albo od rozmów. Nie, tutaj od rozmów jest. Ten od rozmów jest o wiele większy jak ten główny. Ale to są jaja w tym telefoniku. Tu widzimy z tyłu nasz aparacik. Pokrywa wraz z kartą tutaj SIM. Nasze gniazdo ładowania, aparacik. Tu jakaś guma osłaniająca nasz tutaj głośnik. Tutaj głośnik jest sklejony. Tutaj chyba niepotrzebnie go wyrwałem, bo później będę miał problem go z powrotem włożyć. Ale tutaj guma pewnie mi pomoże. Sobie bierzemy ten duży głośnik od rozmów. I tutaj spróbujemy sobie jeszcze wymontować ten cały przód. Tutaj jest blokada na samym dole. Tutaj jest druga blokada po drugiej stronie. I tutaj w naszym wyświetlaczu widzę, jest wszystko połączone. Nie wiem, czy to się uda wyciągnąć, ale się uda raczej. O, troszkę tak porywczo, ale udało się.
nasza rameczka. Tutaj mamy kolejne podzespoły. Tym razem w środku tasiemka widzę. Odczepiłem ją. I na samym dole, tutaj wiecie co, popełniłem taki mini niedobry błąd. Taki, którego, żeby się wy nie popełniali nigdy w życiu. Zapomniałem sobie o karcie pamięci. Tu mogłem cokolwiek uszkodzić, ale na szczęście nic nie uszkodziłem. Tutaj telefon obsługuje karty pamięci. Tu widzę 512 MB, ale pewnie jest do 1 GB, może 2 GB. No 4 to chyba wątpię, żeby było w tak starym telefoniku. Tu jest ta nasza płytka i nasz wyświetlacz tutaj dość mocno trzyma. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ten model telefoniku. Osaże ma Maj X62, tutaj z 2005 roku. Tu mamy już naszą gołą płytę tego Sarzema. No i dobra, teraz sobie składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Zakładamy nasz wyświetlacz. Jest. Zakładamy z powrotem tutaj naszą klawiaturkę na swoje miejsce. Mocujemy ją tam, gdzie była. Tutaj w sumie ona nie jest zamocowana, tylko ta karta tutaj blokowała ją w tym miejscu właśnie. I dlatego tak się wydawało, że jest zamocowana. Ale tutaj mocuje ją nasza rameczka. Nasza rameczka dość to fajnie wygląda w tym modelu. Podoba mi się. Nie jest to wszystko tak tandetnie wykonane. Lubię tego typu telefoniki tutaj w środku. To jak wspomniałem wcześniej, najgorzej jest właśnie z tymi Samsungami. Jeśli chodzi o te bebechy, takie są badziewnie wykonane i tak wszystko na kupie w tych właśnie Samsungach. No, ale taki mieli sposób właśnie, może taktyczny. Tak sobie wytoczyli i tak robili. Tutaj nakładamy sobie z powrotem nasz główny głośnicur i tą zasłonkę, która pewnie go będzie tutaj trzymała, ale chyba nie. Ale to jest tutaj dziwnie zrobione. To dziwnie zrobione, bo pewnie jest ten. Wszystko już jasne. Bo tutaj mamy wszystko ustalone. Tu mamy rowek pod ten głośnik, więc to nam nic nie wypadnie. A tutaj nam troszkę się trzymało, dlatego że no po prostu z biegiem czasu się tak troszkę przylepiło, przykleiło w tym miejscu. No i taka filozofia tego wszystkiego. Także tutaj najlepiej moglibyśmy tutaj przełożyć sobie w to miejsce. Raczej tak, żeby nam później to... O, widzicie? Tu jest. My sobie nakładamy. Z powrotem